Kamery samochodowe z flagowymi przetwornikami Starvis 2, ze skutecznym HDR, wsparciem dla internetowej chmury, obsługą głosową oraz wszechstronną aplikacją z automatycznymi aktualizacjami. Do tego we właściwie dowolnej konfiguracji pod względem ilości kanałów i zakresu monitorowania. To wszystko oferują aktualnie dostępne wideorejestratory Vantru. Ale jak nie pogubić się w mnogości modeli i który wybrać dla siebie? Intro i zaczynamy! Tylko sprawdzone kamery samochodowe. Prezentuje Paweł Urbaniak z wideorejestratory24.pl. Cześć! Dzisiaj biorę się za omówienie najnowszych wideorejestratorów samochodowych od Vantru, ponieważ ostatnie miesiące przyniosły wysyp nowości od tego producenta, wysyp chmurowy kamer samochodowych. Modeli jest wiele, więc aby uprościć, najpierw w skrócie zaprezentuję cechy wspólne wideorejestratorów Vantru całościowo, następnie kolejne kamery samochodowe i co najistotniejsze, które z nich warto wybrać. Kamery samochodowe Vantru, stanowiące trzon aktualnej oferty tego producenta, oferują szereg cech wspólnych. Omówię je teraz w telegraficznym skrócie, aby nie powtarzać się przy każdym konkretnym modelu. Są to kolejno markowe przetworniki Starvis 2. Vantru stawia na topowe przetworniki obrazu, czyli na serię Starvis 2 od Sony. Takie właśnie przetworniki znajdziemy w modułach kamer głównych oraz często kamer tylnych tych wideorejestratorów. Jest to istotne, ponieważ wysokiej klasy przetworniki światłoczułe to znakomita podstawa do tworzenia skutecznych wideorejestratorów samochodowych. HDR z PlatePix. Skuteczny tryb HDR wraz z trybem PlatePix HDR poprawia skuteczność w warunkach jazdy nocnej. Czytelne stop klatki w ciemniejszych warunkach to właśnie zasługa skutecznego trybu HDR. HDR potrafi jednak przeszkadzać za dnia, stąd na pokładzie kamer Vantru, tak jak i wielu innych kamer samochodowych, jest tryb Auto HDR, który automatycznie włącza i wyłącza HDR wtedy, kiedy ten jest potrzebny, czyli w nocy aktywny, za dnia nieaktywny. Minusem tego trybu Auto HDR z automatycznym harmonogramem jest to, że kilka razy do roku warto przestawić godziny włączania i wyłączania HDR wraz ze zmianą tego, w jakich godzinach robi się po prostu ciemno na zewnątrz. Super rozwiązaniem jest natomiast wspomniany wcześniej tryb PlatePix, który zwiększa czytelność tablic za dnia właśnie z aktywnym trybem HDR. Tryb PlatePix przyciemnia wprawdzie obraz i w instrukcji znajdziesz zapis, że można go wyłączać w nocy i jest do tego znowuż osobny harmonogram do skonfigurowania. Ale skoro kamera jest skuteczna w trybie HDR z włączonym trybem PlatePix zarówno za dnia, jak i w nocy, to w mojej ocenie śmiało można tak właśnie używać i nie kopać się z ustawieniami harmonogramów działania, osobno HDR, osobno PlatePix, a uproszczenie to w mojej ocenie jak najbardziej słuszny kierunek, taki przystępny dla użytkownika, czyli włączamy HDR, włączamy PlatePix i tyle. I mamy skuteczny wideorejestrator samochodowy. Uszczelnione kamery tylne. W części pojazdów problemem jest montaż kamer tylnych na tylnej szybie. Może być ona nieprzejrzysta lub nie występować wcale. Znakomitym rozwiązaniem są więc moduły kamer tylnych, które posiadają uszczelnienia, a tym samym można je zamontować zarówno wewnątrz, ale też na zewnątrz pojazdów. Bez zaskoczenia takie właśnie uszczelnione moduły kamer tylnych znajdziesz w najnowszych kamerach samochodowych Vantru. Rozbudowane tryby parkingowe. Kamery Vantru po podłączeniu do źródła stałego zasilania oferują różne warianty działania trybów parkingowych. Mogą czuwać i uaktywniać się po wstrząsie. Mogą aktywnie wykrywać ruch wraz z buforowanym zapisem, czyli na plikach znajdziemy również to, co miało miejsce przed wykryciem ruchu, a sam ruch będzie wykrywany ze wszystkich modułów kamer. Vantru do dyspozycji oddaje również tryb Low Bitrate, czyli nagrywanie ciągłe w ograniczonej rozdzielczości i jakości, aby wiele unikalnych nagrań zmieściło się na karcie pamięci. A jeśli chcemy, możemy nagrywać również w trybie timelapse, czyli takie filmy w przyspieszonym tempie. Jest możliwość regulowania również stopnia tego przyspieszenia poprzez zmienianie ilości klatek na sekundę. Czyli pełna dowolność i pozostawiony wybór, aby móc lepiej dopasować ochronę parkingową do indywidualnych preferencji i scenariusza parkowania tego danego konkretnego pojazdu. Modem Vantru LT01 i internetowa chmura.
Najnowsze propozycje kamer samochodowych od Vantru oferują wsparcie dla internetowej chmury. Wystarczy w tym celu dołożyć moduł LTE Vantru LT01 z aktywną, zarejestrowaną kartą SIM w środku. Co istotne, tutaj podłączymy zasilanie z adaptera zasilania, a przewodem z modemu zasilimy samą kamerę. Czyli jest to zrobione dobrze, łatwo rozbudować już taki setup z zainstalowaną kamerą samochodową, która jest w pojeździe, po prostu pomiędzy kamera a adapter wpinamy ten element Vantru LT01. Mając już zainstalowany modem Vantru LT01, mamy możliwość otrzymywania powiadomień o zdarzeniach. Przykładowo kamera czuwa, reaguje na wstrząs. Na telefon otrzymujemy powiadomienie, z którego możemy przejść do aplikacji Vantru, otworzyć centrum powiadomień, zobaczyć pliki, czy pobrać je bezpośrednio do pamięci telefonu. Możemy również połączyć się z zaparkowanym pojazdem, aby zweryfikować, czy aktualnie nic się z nim nie dzieje, przełączać się pomiędzy modułami kamer, czyli przełączać widok. Jest funkcja interkomu, możemy powiedzieć coś do osoby, która potencjalnie majstruje w naszym aucie. Dzięki funkcji lokalizowania pojazdu możemy sprawdzić jego położenie wraz z wyznaczeniem trasy do auta, czyli coś dla zapominalskich parkujących na dużych parkingach, czy też udostępniających pojazd innym osobom. Funkcja wyznaczonego obszaru monitorowania, czyli elektroniczne ogrodzenie, geofencing, które informuje nas o opuszczeniu i powrocie pojazdu w ten wyznaczony obszar. Podsumowując, wątek chmury to zdecydowanie zwiększenie możliwości nadzoru nad pojazdem w czasie jazdy, jak i w czasie postoju. Dwuzakresowe Wi-Fi i aplikacja mobilna z aktualizacjami OTA. Kamery samochodowe Vantru posiadają wbudowane dwuzakresowe Wi-Fi, dzięki któremu możemy połączyć się z kamerą w aucie i sprawnie pobierać pliki do telefonu, czy też zmieniać ustawienia naszej kamery samochodowej. Sama aplikacja Vantru jest spolszczona, funkcjonalna i oferuje aktualizację OTA dla kamer, czyli takie aktualizacje bezpośrednio poprzez aplikacje takie zdalne. Duże ułatwienie, nie trzeba zgrywać pliku na kartę pamięci. Rejestrowanie statystyk przebiegu. Statystyki przebiegu, czyli zbieranie danych o naszych przejazdach wraz z możliwością generowania raportów bezpośrednio w formie PDF. Zakładam, że opcja może być pomocna przykładowo dla przedstawicieli handlowych. Kamery Vantru oferują taką funkcjonalność z taką gwiazdką, że raporty są dostępne via Wi-Fi, czyli będąc w pojeździe, ale już nie zdalnie via LTE. Zapisywanie danych na kartach nawet do 1 terabajta. Vantru ma w swojej ofercie wielokanałowe rozwiązania, które oferują pliki wysokiej jakości, stąd nieocenione jest wsparcie dla kart pamięci do, uwaga, 1 terabajta. 1 terabajt to dwukrotnie więcej od 512 GB, a dla wielu innych kamer dalej maksimum to jeszcze niższe wartości. W Vantru jest nawet 1 terabajt. Są dedykowane karty od Vantru, jest więc gwarancja pewności zapisu i kompatybilności. Jeśli budżet pozwala, zdecydowanie warto zainwestować w pojemne nośniki danych. Filtry polaryzacyjne. Przody kamer samochodowych Vantru mają taki standardowy, klasyczny obiektyw z identycznym mocowaniem gwintowym, który służy do mocowania filtrów polaryzacyjnych. W niektórych modelach będzie on już w zestawie produktowym, do części modeli trzeba go dokupić. W każdym razie warto, zmniejsza on liczbę refleksów na szybie czołowej naszej i tych mijanych z naprzeciwka pojazdów. Filtr jest kołowy, więc nie zapomnij o jego regulacji już po montażu na kamerę w pojeździe. Bezprzewodowy pilot sterujący Bluetooth. Wideorejestratory Vantru posiadają moduł Bluetooth, który nie tylko ułatwia parowanie z aplikacją mobilną, ale pozwala również na stosowanie takich bezprzewodowych pilotów sterujących. Pilot ma 2 przyciski, większy do zabezpieczenia plików oraz mniejszy włączający i wyłączający nagrywanie dźwięku. Drobiazg, ale funkcjonalny i przydatny. Obsługa za pomocą komend głosowych. Jeśli nie chcemy inwestować w pilot Bluetooth, kamerą Vantru możemy sterować po prostu wydając im polecenia. Na ten moment po angielsku. Turn on screen.
Turn off Wi-Fi. Turn on Wi-Fi. Lock the video. Czytelne nawet w słoneczny dzień wyświetlacze. Jeszcze takie spostrzeżenie z testów niezliczonej ilości wideorejestratorów samochodowych. Wyświetlacze w Vantru są czytelne. Posiadają automatyczną regulację jasności, można przełączać się również na ręczną regulację jasności, ale najważniejsze, jasność jest dobra, kąty widzenia również. Mając tylko jedną kamerę samochodową, możesz tego nie zauważyć, ale jeśli przykładowo masz teraz taką kamerę na wyświetlaczu, której latem nic za bardzo nie widać, to Vantru są pod tym względem lepsze. Odtwarzacz PC z funkcją rozjaśniania odtwarzanego materiału. Dedykowany program do odtwarzania nagrań to z jednej strony drobiazg, niszowa sprawa, ale jeśli chcemy przeglądać pliki z podglądem mapy na dużym wyświetlaczu, tutaj jest dedykowany bezpłatny odtwarzacz Vantru Player. I jeszcze taka praktyczna uwaga, samo oprogramowanie pozwala na rozjaśnienie nagrania, czyli masz jakieś nagranie nocne, jest zbyt ciemne, czegoś tam nie widać, wystarczy suwakiem sobie delikatnie tutaj podkręcić i zobaczyć, być może te kluczowe szczegóły tam są. Drobiazg, ale może się przydać. Zasilanie odpornymi na temperaturę kondensatorami. Część z Was o to pyta, więc odpowiadam. Tak, w Vantru znajdziemy kondensatory, które są bardziej odporne na skrajne temperatury od takich klasycznych akumulatorów. Ok, tutaj kończę omawianie celnych wspólnych wideorejestratorów Vantru. Teraz czas na kolejne poszczególne modele kamer. Vantru E1 Pro. Niewielka i niepozorna opcja jednokanałowa, czyli taka tylko na przód pojazdu. Jest to kluczowa informacja, ponieważ nie podłączysz do niej kamery tylnej w przyszłości. Ale jeśli z jakiegoś względu szukasz właśnie takiej opcji do nagrywania tylko przodu auta, Vantru E1 Pro oferuje flagowy Sony Starvis 2 IMX678 z 4K HDR z wysoką rzeczywistą skutecznością nie tylko za dnia, ale również po zmroku. W zestawie znajdziesz filtr polaryzacyjny, także nie musisz go dokupować już w przyszłości do tego modelu. Kamera mała, ale mocarna. Warto pamiętać, aby przy rozbudowie o chmurę modemem Vantru LT01 podłączać bezpośrednio do kamery, a nie do aktywnego uchwytu, aby chmurę dało się uaktywnić. Nawet tutaj jest taka mała ikonka LT. Vantru S1 Pro Max. Zwiększamy ilość kamer w zestawie na przód plus tył, czyli takie rozsądne minimum, ale Vantru tym modelem strzela od razu z grubej rury, ponieważ jest to pierwszy w naszej ofercie model wideorejestratora, który ma dwa flagowe przetworniki Sony Starvis 2 i IMX678 4K HDR, czyli i kamera przednia i tylna nagrywa ze skutecznym HDR aż w rozdzielczości 4K. Wow, to szaleństwo. Jakość nagrań to zdecydowany plus tego modelu. Względem innych kamer Vantru kolejnym wyróżnikiem będzie rozbudowany system ADAS, czyli te systemy wsparcia kierowcy. Kalibracja kamery tylnej ukończona. Kalibracja kamery przedniej ukończona. Jedź ostrożnie, zachowaj dystans. Pojazd jadący z przodu rusza. Wykryto pojazd z boku. Vantru N4 Pro S. Kolejny model i przychodzimy z 2 do 3 kamer w jednym zestawie. Vantru N4 Pro S nagrywa jednocześnie przód, tył i wnętrze pojazdu. Przód to dalej flagowy Sony Starvis 2 i IMX678 4K HDR o wysokiej skuteczności nie tylko za dnia, ale również po zmroku. Z tyłu niewielki krok w tył względem poprzednio wymienionego modelu, ale dalej wysoka rozdzielczość 2,5K HDR z przetwornika Sony Starvis 2, tylko ciut niżej pozycjonowanego modelu IMX675.
Moduł kamery wewnętrznej, szeroki, choć nie rekordowy kąt widzenia, znaczne zwiększenie zakresu monitorowania w czasie jazdy, jak i postoju, również po części o boki poprzez szyby boczne. To, co widać poprzez szyby boczne, również rejestruje ta kamera wewnętrzna, nagrania Full HD, ale też ze skutecznym trybem HDR. Dużo szerszy, rzeczywisty, użyteczny zakres, jeśli chodzi o ten model. Vantro N5S. Podbijamy dalej już nie 3, a 4 kamery w jednym zestawie, zarówno na szybie przedniej, jak i tylnej. Mamy po 2 moduły kamer w 2 obudowach, czyli łącznie 4 moduły w 2 obudowach. Aby nie było jednak zbyt pięknie, w module kamery przedniej brakuje skutecznego HDR. Zakładam więc, że N5S będzie tym samym o wiele rzadszym wyborem niż N4 Pro S. Vantro E360. Kolejna opcja na zwiększenie zakresu, tym razem niby tylko 3 moduły, ale 2 z kamer modułu głównego oferują pełen zakres z możliwością takiego efektownego łączenia plików. Nisza, ale zdarzają się pytania klientów o rozwiązania 360 stopni, a Vantro jak najbardziej coś takiego oferuje. Na minus ogólna skuteczność jest niższa, dodatkowo na ultra szerokokątne obiektywy nie zamontujesz filtrów polaryzacyjnych, więc podobnie jak poprzednia kamera z zestawienia zakładam, że jednak wybierzesz N4 Pro S, nawet jeśli początkowo poważnie rozważałeś E360. Vantro N2X. N2X to takie klasyczne rozwiązanie typu taksi, monitorowanie przodu i wnętrza pojazdu. Z przodu znajdziemy Starvis 2 IMX 675 2,5K z HDR, który dba o poprawną skuteczność nie tylko za dnia, ale również po zmroku. Dodatkowym uzupełnieniem jest moduł kamery wewnętrznej Full HD z HDR. Jednak jeśli budżet pozwoli, możesz ponownie rozważyć wybór N4 Pro S, która oferuje po prostu więcej, szerszy zakres oraz wyższą ogólną skuteczność nagrywanego obrazu. Jeszcze w kontekście rekomendacji. Patrząc całościowo od siebie polecam Vantro N4 Pro S. Oferuje szeroki zakres, dzięki uszczelnionej kamerze tylnej sprawdzi się również w pojazdach bardziej użytkowych. Teoretycznie alternatywą będzie Vantro N4S, czyli taki brat bez dopisku Pro, ale jest to całościowo mniej skuteczna opcja, dodatkowo z modułem kamery wewnętrznej o węższym kątem widzenia, więc jeśli budżet pozwala, właściwym kierunkiem jest właśnie N4 Pro S. Najczęstszym wyborem klientów indywidualnych będzie jednak Vantro S1 Pro Max. Topowa propozycja na przód i tył. Jeśli chcemy zaoszczędzić, ciekawą opcją może być Vantro S1 Pro bez dopisku Max, aczkolwiek o wiele niższa cena oznacza jednak wiele cięć. Z przodu zamiast 4K jest 2,5K, z tyłu zamiast 4K jest tylko Full HD i bez opcji montażu kamery tylnej na zewnątrz. Więc ponownie, jeśli budżet pozwala, zdecydowanie ciekawsza będzie S1 Pro Max. Reasumując, jeśli zależy Ci na zakresie, gabaryt nie przeraża, z portfolio Vantro warto wybrać Vantro N4 Pro S. Wideorejestrator wielokanałowy o wysokiej rzeczywistej skuteczności z internetową chmurą. Jeśli chcemy coś dyskretniejszego, tylko przód i tył, albo po prostu na szybie czołowej brakuje miejsca dla większego wideorejestratora, wtedy Vantro S1 Pro Max. Całościowo osobiście S1 Pro Max bardziej mi się podoba już do takiego montażu w prywatnym pojeździe. Jednostka przednia jest zdecydowanie dyskretniejsza, a dzięki możliwości regulacji kamery przedniej mamy dużą swobodę przy takim montażu, aby kamera nie wchodziła w pole widzenia kierowcy, ale była tam gdzieś schowana od strony pasażera. Troszkę ją przekręcamy wtedy w kierunku centrum i mamy optymalne ustawienie. Także dla mnie S1 Pro Max do prywatnego pojazdu, do takiego bardziej użytkowego albo pojazdu z dużą szybą czołową N4 Pro S.
Vantro oferuje wiele modeli chmurowych kamer samochodowych, pozornie duży wybór, ale jak widać w praktyce nie trudno wyłonić zdecydowanych faworytów. Na którą z kamer samochodowych tego producenta by się jednak nie zdecydował, możesz liczyć na pewne cechy wspólne, markowe przetworniki obrazu, skuteczne nagrania, rozbudowany tryb parkingowy, wsparcie dla internetowej chmury, przystępną aplikację mobilną z rejestrowaniem statystyk przejazdów, obsługę kart pamięci nawet do 1 TB, wsparcie dla bezprzewodowych pilotów sterujących, czy obsługę za pomocą komend głosowych. I po takim zastanowieniu na chwilę obecną u innych producentów nie znajdziemy takiej właśnie unikalnej kombinacji atutów, więc wybierając kamerę samochodową jak najbardziej warto mieć na uwadze właśnie kamery z portfolio Vantru. Wybierając kamerę do innego typu pojazdu również Vantru posiada w portfolio taki model dedykowany do quadów i motocykli, więc całościowo bardzo szeroka oferta. A jakie jeszcze kamery warto rozważyć, tak spoza tych, które wymieniłem? Sprawdź aktualnie dostępny ranking kamer samochodowych, do którego link znajdziesz w opisie. Ja tym samym serdecznie dziękuję za uwagę i poświęcony czas. Proszę o łapkę w górę i zostawienie suba i widzimy się przy okazji kolejnego testu, kolejnej prezentacji jakichś interesujących kamer samochodowych i nie tylko. Cześć! Subskrybuj nasz kanał na YouTube, obserwuj media społecznościowe i stronę wideorejestratory24.pl.